Hej! Tym razem witam z Czarnogóry, niewielkiego kraju na Bałkanach, który fascynował mnie od jakiegoś czasu i jak tylko Wizz Air uruchomił loty możliwe w piątek wieczorem, a powrót w poniedziałek wieczorem, czyli pełne 3 dni, przedłużony weekend, to wiedziałam, że prędzej czy później tutaj przyjadę. Pierwszym moim przystankiem jest Budwa. Jest to naprawdę popularny kurort w Czarnogórze z dobrze rozwiniętą bazą noclegową i restauracji, więc nie powinniście mieć tutaj problemu, żeby cokolwiek znaleźć. Ja o tym mieście usłyszałam rok temu od dziewczyny, która mieszka w Chorwacji, że naprawdę warto. A jak będzie? Chodźcie, się przekonamy. Ale widzę, że podobnie jak w Bułgarii będę tutaj jeść tylko grillowane warzywa. Pierwsze miejsce na śniadanie, tak naprawdę późne śniadanie i obiad, padło na restaurację Piwnica. Jakoś tak tutaj powiem szczerze, mnie nie zachwyciło. Oczywiście wszystkie miejsca, które odwiedzam, będą na dole w opisie. Nie mam tu dostępu do internetu, zapomniałam kupić pakiet, więc po prostu padło na restaurację blisko plaży. Plaża miejska w Budwie, proszę bardzo. Dużo ludzi, dużo kamieni. Dużo sportów wodnych. Typowy kurort. Ale przecież nie będę siedzieć na plaży, prawda? Jedziemy odkrywać lepsze uroki Czarnogóry. W razie karta do telefonu i internetu jest obowiązkowa. Na 7 dni mamy 100 giga do wykorzystania, a na 15 dni 10 giga. Nie wiem, co to znaczy do końca, ale się przekonamy. Biało-niebieskie domki, trochę jak w Grecji. Ktoś nam już pięknie zarysował samochód. Na filmie nie wiem, czy to widać, ale no ktoś po prostu bezczelnie przyjechał po całej długości. A dlaczego? Nie wiem. Staliśmy w normalnym miejscu. Wejść na wyspę się nie da, ale wokół niej są naprawdę fajne tereny, przyjemne, zielone. Widzieliście tą małą wysepkę na wszystkich zdjęciach Czarnogóry? To wyspa Świętego Stefana. Jednak jest w całości hotelem i na jej teren nie da się wejść. Na plażę można wejść obok hotelu, ale jest płatna 100 euro, więc chyba podziękuję. Jakiś czas temu była ona zupełnie bezludna. Jednak wykupił ją singapurski biznesmen i stworzył wielki hotel. O proszę, polskie produkty. Dosyć zatłoczone wieczorem Stare Miasto wybudowano na wysuniętym w głąb Morza Cypru. Otaczają go mury obronne powstały za czasów przynależności do Republiki Weneckiej z XV wieku. Wtedy też nastąpił największy rozkwit. Liczy ono około 2500 lat, ale znacznie ucierpiało podczas trzęsienia ziemi w 1979 roku. Większość kamienic udało się odrestaurować. No w sumie nie wiem, którą wybrać dzisiaj na wieczór. Ciężki wybór, ale jeszcze trochę na YouTubie i też będę tak imprezować na łódce. A w nocy na głównym deptaku rozbrzmiewa głośna muzyka z wątpliwej jakości imprezami, z czego Budwa jest dzisiaj bardzo dobrze znana. Apartament, w którym nocuję w Budwie, nazywa się Villa di Eten. Jest to taki mały hotel, bardziej apartamentowy, z pokojami. Jak widzicie, jest tutaj duże łóżko z fajnymi zasłonami.
Jest część wypoczynkowa. Kanapa, telewizor, duża szafa. Kuchnia jest dosyć mała, ale jeżeli jesteście tutaj na krótko, no to w zupełności Wam wystarczy. Łazienka też całkiem normalna, bez szaleństw, ale normalnie i czysto. Myślę, że za taką cenę znajdziecie wiele podobnych apartamentów w Budwie, więc nie polecam jakoś szczególnie tego. Chociaż jest w tej takiej spokojnej części Budwy, mniej imprezowej, więc jeżeli zależy Wam na spokoju, to rezerwujcie nocleg w tych uliczkach Villa di Eden. No dobra, tutaj czekaj, zobaczymy tylko co tutaj jest. Zaraz się posmarujemy, ale ja to zawsze wynajdę jakieś miejsce z trudnym dojazdem, co? No co, ale widoki chyba to wynagradzają. Po twierdzy zostały już tutaj tylko ruiny, ale nie jest to jakieś uczęszczane miejsce przez turystów, a widoki są niesamowite. Tam jest wyspa Hawaj, na którą możecie popłynąć za jakieś 3-4 euro. My w sumie lecimy dalej, bo nie mamy czasu, ale chociaż widać ją z góry. Tam jest jakiś pokoik mały, jeszcze w twierdzy zachowany, ale nie wiem czego tam się spodziewać, więc może lepiej tam nie idę. Uciekamy stąd! Stare miasto w Budwie też stąd widać. Dzisiaj miałam do wyboru albo ponownie odwiedzić Stare Miasto w Budwie, które wczoraj wieczorem było tak zatłoczone, że tam ciężko było w ogóle chodzić. I na Starym Mieście jest też taki punkt widokowy, ale my chyba skupimy się bardziej na przyrodzie i jedziemy w kierunku Zatoki Kotorskiej. 2 km od Budwy jest popularna plaża Jazz albo Jazz, tak lepiej brzmi. Ciężko tutaj znaleźć trochę spokoju. Kiedyś w 2007 roku występowali tu nawet Rolling Stonesi, a rok później Lenny Kravitz i Madonna. Później już takie wielkie koncerty się skończyły, ale jednak jest to miejsce typowo rozrywkowe i kulturalne. Plaża jest dosyć długa, ma 1,5 kilometra. Tam widać, że jest trochę bardziej wyludniona. Tam jest plaża nudystów po prostu. Ale tym to chyba kiedyś w łeb ktoś dostanie, co? Dobra, to nie jest śmieszne.